A dzień dobry, to jest X7. Dzisiaj przedstawię Wam Windows to Go, w tym przypadku Windows 10, czyli no to nie jest tutorial, czyli Windows, tylko że na pendrive'ie bądź na dysku przenośnym. I mi się bardziej udało na dysku przenośnym, na pendrive'ie nie udało mi się tego zrobić, bo było mozolne, mimo tego, że jest to USB 3. HDD działa lepiej i szczerze, nie najgorzej. Zapraszam też na kanał Profesorka, nagrywa tam filmy o Minecrafcie. Ostatnio nagrał film z mojego serwera, więc idźcie, zasubujcie. A teraz przedstawię Wam go. To jest podstawowy dysk, ten co jest w tym komputerku. To jest podstawowy mój system, 11. O, widzicie. Ale teraz zabootujemy do Windowsa 10. Będziecie musieli coś tam zrobić w BIOSie z bootem, czyli uruchomieniem, sekwencją uruchomienia najprawdopodobniej. Ale pamiętajcie, to nie działa na tak wszystkich komputerach. Więc czekajcie. Już to podłączam. Obejrzyjmy cię. Od 2 tygodni ma problemy z oddychaniem. Ci zapytać. No, to nie jest jakaś trudna rzecz. Jak się to zrobi, to uwaga, zabootuje się z naszego dysku i będziemy mieli dosłownie fizyczną maszynę z Windowsem 10. Pamiętajcie, zainstalujcie 64-bitową, więcej będziecie mieli RAMu, bo więcej niż 4 GB, bo to jest limit na Windowsie 32-bitowym. Tu nawet nie jest Windows najnowszej wersji, to jest kompilacja 19.03. Więc to włączamy. W przypadku mojego Della to jest do BIOSu F2. Damy jej antybiotyki na kolejne 10 dni. Chciałabym ją też dzisiaj odrobić. O, jest. To pomoże poprawić ogólny stan jej Boot sequence. pasożyty jako I teraz to muszę przesunąć na razie tu. Apply. OK. Exit. To się zdarza przy tym. I on się teraz zabootuje do dyszki. No oczywiście odłączyłem, no to BIOS powrócił tak jak powinien być. To jest poza tym Dell Optiplex 3060, mój nowy komputer. Jak będę miał swój nowy pokój, to zrobię taki Poza infekcją wgląd w mój pokój. I uwaga, czy bootuje do dyszki. Dobra. Więc jak widzicie, już po tym mogę poznać. Po tych kółeczkach one są takie charakterystyczne dla dyszki. A poza tym ta funkcja została wprowadzona. Ta Windows to Go to się nazywa. Od Windowsa 8. Tylko że w Windowsie 8 macie zablokowane Windows Store, który i tak chyba nie działa. Pamiętacie, to jest HDD 5400 RPM, więc nie jest to jakiś demon prędkości. Aczkolwiek jak się załaduje, to nie jest złe. Wiem, system na HDD-ku nie jest to dobra rzecz. No, widzicie po tym. O. I już widzicie, że się zmieniło. Mój tapetę dyszki to ogólnie już wygląda na dyszkę. I uwaga, nie uwierzycie. To jest oczywiście dysk z Toshiby. Bootujemy do dyszki. pod spodem nie ma dziury. I to serio Ktoś wyrwał jest taka funkcja, jest to oficjalna przez Microsofta. Tylko nie jestem pewny, bo chyba już nie wspierają tego. kto mógłby coś takiego zrobić. Ale jakbyś chciał mieć taki tymczasowy dysk, żeby wypróbować stare aplikacje, bo na przykład nie działają na nowych komputerach, albo do pracy macie swój własny przenośny pulpit, to jest
jak najbardziej używalne. No, widzicie, no. Dysk HDD, gdyby to był SSD, jakbym tu wsadził, to było szybsze. Tylko pamiętajcie, błagam, jeżeli macie tylko pendrive'a, to niech to będzie jakiś legit USB 3. No, proszę bardzo. Mamy dosłownie teraz Windowsa 10. To nie jest żart. Pies prawdopodobnie się zaleczył, a rany uległy zakażeniu, gronkowcem. Psy mieszkające w końcach Windows 10, 19.03. się wytarzać, przez co rany ulegają zakażeniu. To nie jest jakieś fejkowane. W przypadku To nie jest żadna wirtualna maszyna. Ojoj, ojoj. O, na HDD-ku to nie jest najlepsze. Ale wydajność. Proszę bardzo. Dysk Toshiba. Dysk T. HDD? No tu chyba nie napiszę. Nie. A to jest HDD. Można zerknąć. Chyba w Crystal Disk Info sobie tutaj zainstalowałem. jest nieco odwaniony. Doktor doskonale się nim zajął. I szczerze, jak to po sekundzie się rozruszy, Będzie już koniec. to nie jest okropne. Wręcz przeciwnie. To działa bardzo, bardzo fajnie. O, proszę bardzo. O, prędkość obrotowa, no to już potem poznamy, że to HDD. Doktor Emily dostała smutne wieści w No, sprawie miniaturowego ostrza, 12 którego godzin. wysłała poprzedniej nocy. Wow, Doktor Emily przyjechała do nas. wow, to dziwne. Był obrzmiały. A drugi to nasz Windows 11. Zostawiłam osiołka może na 20 minut. Kiedy wróciłam, nie mógł nawet wstać. No, ja go zapartycjonowałam na dwie partycje, czyli dysk lokalny i tutaj na 50-gigabajtowy mniej więcej nadane. Ale to jest najzwyklejszy, wszystko działa. Było jakieś Kamera, chroniczne schorzenie. mam tam kamerę, Tak, bardzo o niego walczyła. działa. To jest bardzo fajne. Padł z powodu jakiejś choroby zakaźnej. Konieczna jest sekcja zwłok. Więc tak, jakby wam komputer, na przykład dysk padł, potrzebujecie coś tam popracować, Miałam przeczucie, to możecie kupić kieszeń na dysk, jakiś dysk SSD, chociażby 128 giga i możecie kontynuować pracę. No oczywiście danych waszych tam nie będzie, ale chociażby będzie można pracować z komputera, więc Windows to Go tłumaczyłoby problem. na pendrive'ach z USB 2 nie, na takich tanich USB 3 pendrive'ach też nie, na dyskach HDD Nie zaopiekowała. USB 3 polecam, tylko lepiej, żeby to było 74 000 RPM-ów, a z SSD-kiem to by było chyba jak zwykły komputer. Po drugiej stronie miasta A poza tym można wyszukiwać internet. Jak mówiłem, to jest stary Windows, dlatego taki Legacy Edge to jest. No i proszę bardzo, nie wiem. youtube.com. obcinasz szyję. Jest internet? Jest. Czekając je? Ja. Mi się podoba ten projekt, Przyprawiasz z zewnątrz, wrzucasz do... więc szczerze czasami z tego będę korzystać. Tylko muszę kupić drugą kieszeń na dyski, bo mam tylko jedną, a mam dwa dyski. Bummer. Ale działa, działa. Mamy tutaj wszystko. Nawet Painta 3D można sobie na spokojnie korzystać. I to korzysta ze rzeczy, które ma się w systemie. Na przykład jak tu ma się tylko i3 8 generacji, no to ten dysk będzie korzystał ze wszystkiego, Zauważyliśmy co jest tam na kompie, bo oczywiście trzeba mieć kompa, żeby zrobić taki projekt. Kompa albo laptopa i proszę bardzo. przerwa w ścianie. Ja Nie umiem pisać. No, więc polecam. jelita wypadły Papacki.